śniadanko na wypasie. Owocki, kawki, słodkości, jajeczniczka. No naprawdę bardzo fajny zestawik. Pojadłem i odpocząłem i jadę na północ do Ujuni. Spędzę tam 2 noce. Jest tam największe solnisko, największy salar na świecie. Jego powierzchnia wynosi 10 000 km². Znajduje się on na płaskowyżu, na wysokości około 3600 metrów nad poziomem morza. I wyobraźcie sobie, że jest tak płaski, że różnica jakby przewyższeń wynosi jedynie 41 cm. Jutro jadę na wycieczkę zorganizowaną, bo jest już tam dużo wody i nie chcę jeździć po salarze, żeby nie uszkodzić elektroniki, żeby nie pordzewiał mi motocykl, żeby nie zepsuć po prostu motocykla. Także na całodniowej wycieczce posłucham po hiszpańsku, co prawda, ale dokładnie przejrzę i zobaczę, jak wygląda ten salar i odwiedzimy najciekawsze miejsca, włączając w to zachód słońca. Let's go! Pa, zajebisty hoteliku i tani. Może się zmieszczę. A tu cyk. Także Pablo pozdro, Johnny pozdro. Filip by się zmieścił. Właśnie to jest różnica między chądziarzami a między piesiarzami. Nie umniejszając nikomu oczywiście. Ja sobie robię. Klimacik, niesamowity klimacik. No pięknie. Hola. Okay. Okay? Yeah, fine. Where are you from? England. England. Nice. And you? I'm from Poland. Oh, dzień dobry. Dzień dobry. Yes, exactly. I na zdrowie. That's the lovely. Dzień dobry. Where are you going? To the border, Argentina. To the border. Nice. To Pisa is very nice city. Yeah. So we're going to. We've been to. Take this in. Sorry. We've been to. We started at Santiago, Santiago. Okay. and then we went to Peru, Okay. Chivay, Machu Picchu, Perfect. and then we came back down and we went. Come on. Puno. Where? Puno, P-U-N-O, Okay. then La Paz, Perfect. and then La Paz. Last night we went to the Sun, but problem was the hotel we got, Okay. which was the Plaza de Salt. Okay. We got there because everybody said, "Yeah, you need to get there." We got there, and it was fully booked. Okay. I reserved hotel before. I have a reservation in Uni for 2 nights right now. Which hotel? I don't know the name exactly, but it's with the pizza.
Minuteman Pizza or something like that. Okay. Pretty nice and secure parking. Hola. Permiso, ¿comida? Solo Lisa, Papa Lisa. ¿A qué, hermano qué, de- qué es Lisa? Es el hermano de la papa. ¿Papá, carne? No. Esto es papa, Papá. Lisa, y tiene su Ajá. jugo. Ok. Este es chicharrón de Ajá, llama. ¿y papas? Ah, nice. Papa, Y choclo, papas y lama. Y esto es de Lisa. A to jest lisa, to jest lama. sí, llama. A to lama, bym quisiera lama. Ahí, Tam? a la Okej. otra tienda. Muchas gracias. Takie mięsko sobie kupiłem za $1. I z do tego kompocik. Esto es lo que ves. Tutaj mamy ziemniaczki, lamę i kukurydzę. Taki fajny klimacik. Zjadłem pyszny obiadek za $1. Lamę z ziemniaczkami i z kukurydzą. No była dobra, tłuściutkie mięso, takie fajne, dużo intensywnego smaku. Nie nagrywałem, bo też widzę, że ci ludzie się wycofują jak się nagrywa, także żeby bardziej tak, nie wiem, pokorzystać z tego i być w ich otoczeniu i doświadczać tego, no to po prostu staram się w takich sytuacjach tego nie robić. Może w większych miastach, a teraz jestem po prostu na takiej wiosce po drodze, zatrzymałem się na street foodziku, no i był bardzo dobry. Także jadę dalej do Uyuni. Płasko jak w Mazowieckim. Pozdrowienia dla wszystkich z Mazowieckiego. Kocham góry. Dojechałem do Uyuni. No i w pierwszej kolejności pojechałem na stację, bo w Boliwii jest problem z paliwem. Ale podjechałem, mnóstwo samochodów, mnóstwo tirów, autobusów stoi w kolejce. No ale podjechałem tak zagadać. Pani powiedziała, że tutaj sobie stanął i poczekał, to mnie poprosi. No mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę szybciej zatankować, bo to jest tylko 10-15 litrów, mało czasu, a na motocyklu w kasku stać w pełnym słońcu to zupełnie inny komfort niż w samochodzie, w klimie czy nie. No mam nadzieję, że pójdzie sprawnie i obsłużą mnie prawie bez kolejki. No też jestem solo, więc może to też jest jakiś plus, że nie będę musiał długo czekać. Oby tak było, trzymajcie kciuki. No cena razy 3 prawie. No. Mówię do siebie. Udało mi się zatankować bez problemu. Po raz chyba pierwszy w życiu musiałem podać paszport, żeby zatankować paliwo. No wpisali mi, że jestem po prostu gringo, a gringo płaci prawie 3 razy więcej za paliwo. No ale to i tak jest 3 zł za litr, więc mimo wszystko jest tanio, no ale lokalsi płacą około złotówki. Najważniejsze, że mam benzynę, mam teraz zasięg na 700 km, bo słyszałem, no i to też jest prawdą, że w Boliwii jest problem z dostępem do paliwa. Jeżeli nie będzie go na stacjach benzynowych albo będą ogromne kolejki, to prawdopodobnie będę szukał benzyny u lokalsów, także gdzieś tam po domach, nie po domach. Mam nadzieję, że nie będę miał z tym dużego problemu. Jadę teraz do hotelu się zameldować i zrzucić z siebie ciuchy. No tak to wygląda. Jestem w Uyuni, drogi szutrowe w całym mieście. No muszę zaraz się gdzieś tam dostać do centrum, jeszcze przejadę przez centrum, żeby zobaczyć jak to wygląda. No i dopiero będę śmigał się rejestrować w hotelu tak naprawdę. I... Permiso? Okej, habitación. Su pasaporte. Calor. Dojechałem do hotelu, gorąco. Restauracja dzisiaj niestety zamknięta, podobno tu jest super pizza, ale zostaję tu na 2 noce. Także zjem bez problemu
Niech już się mi pan zamelduje mnie, bo jest mi kurde gorąco, a nie będę się rozbierał w przedpokoju, żeby tego nie nosić. No i znowu street foodzik za, nie wiem, 60 centów, 2,40 około, może nawet troszkę mniej. Także no fajnie, fajnie. I tu rzucają się wodą dzieciaki, jak u nas w Śmigus Dyngus, a oni tu mają karnawał i mają po prostu tradycję taką samą, tylko w inne dni. O, tam się rzucają chłopaczki. Mają wiadra, leją się wodą. Chłopaczki i dziewczyny. Także nieźle. No, no! No, go, please! Wyobraźcie sobie, że w Alei dla białasów jedzenie jest 10 razy droższe niż na street foodzie, tam gdzie jedzą lokalsi. Także nie ma co chodzić tam, gdzie turyści, tylko trzeba przejść się 2 bloki dalej, jak oni to nazywają, czyli skrzyżowania, i jeść tam, gdzie lokalni. Dokładnie. A tak właśnie wygląda aleja dla białasów. Perfecto. So, Kania in Bolivia? I? Kogo my tu mamy znowu? Ten chłop mnie śledzi. A ja jego. Fajnie, fajnie. I Filip też uważa, że tu jest klimat podróżniczy. Tak jest, azjatycki vibe. Lecimy na spanko. Takie mam śniadanko w hotelu. Omlet, grzanki, kawa. To sobie kupiłem wczoraj. Powiedziałem, że do kawy będę chciał. No i soczek. Bardzo przyjemnie. Jestem sam w restauracji. Tutaj wieczorem przyjdę na pizzę. Wczoraj było zamknięte. Okej, dzisiaj znowu jestem zwykłym turystą i właśnie idę na zorganizowaną wycieczkę na Salar de Uyuni 8-godzinną. Także pokażę wam to wielkie solnisko, największe na świecie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Wycieczka kosztuje mnie około $25 z obiadem, także bardzo spoko. Podobno pojedziemy jeepem w 5 osób. No i co? Pokażę wam, jak to pięknie wygląda. No i nauczony doświadczeniem założyłem long sleeve'a, żeby znowu się nie spalić. Oczywiście mam wodę i krem do opalania. Idę do biura podróży. A tutaj w mieście jest ogromny ruch, już wam pokazuję. Z tego, co wczoraj się dowiedziałem, to dzisiaj ma być impreza karnawałowa i właśnie jedna droga, którą szedłem, była przed chwilą zamknięta. Także myślę, że ten wielki ruch i korki są właśnie spowodowane karnawałem. Także wieczorem wam pokażę, jak wygląda karnawał. Mam nadzieję, że się na niego załapię i że będzie to o odpowiedniej porze jeszcze jak wrócę, bo wracam po zachodzie słońca około 20. Także trzymajcie kciuki za wycieczkę. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jestem już pod biurem podróży. Przymierzyłem kalosze, bo będziemy chodzić po Salarze. No i wychodzi na to, że jedziemy takim jeepkiem, albo Nissanem, albo Toyotką. Także no fajna wycieczka. Mam nadzieję, się zapowiada. Idę jeszcze na krótki spacerek, zobaczę, bo tam jakaś impreza już się karnawałowa zaczęła. A mam jeszcze 20 minut do wyjazdu, więc pani powiedziała, że śmiało mogę iść się przejść. O, tutaj też wczoraj chodziłem, już mi się nie chciało nagrywać, bo byłem zmęczony. Więc dzisiaj wam pokażę. Właśnie to jest ta aleja dla białasów, o której mówiłem. Tutaj jest po prostu drogo, tutaj się nie kupuje, trzeba chodzić tam, gdzie są lokalsi. Jest i sugar cane, także nie mogę się oprzeć znowu. Hola. Hola. Sierra uno. Ja, bueno. Por favor. Powiem wam, że sok z trzciny cukrowej to mój ulubiony, egzotyczny napój. Naprawdę, jest taki słodziutki, trochę taki gęsty jak mleko, więc trochę tak przypomina milkshake'a, ale koniecznie musicie spróbować, jak nigdy nie próbowaliście, bo to jest coś niesamowitego. A w Pakistanie z Monią jeszcze żuliśmy trzcinę cukrową. To też jest takie bardzo orzeźwiające. Że idę jeszcze zwiedzić tutaj przygotowania, próby.
En primer lugar, quiero saludar a nuestro director digital presentes, a las fraternidades que nos están visitando, punto aparte, Daddy Boys. Piękne ludowe stroje. No pięknie jest, naprawdę jest pięknie. To jest pani pięknie ubrana idzie. To jest właśnie klimat Boliwii. Muszę zobaczyć, która jest godzina, bo tak się zachwycam tym wszystkim. A nie, mam jeszcze 15 minut. No niesamowite to jest, niesamowite po prostu. I tu jest tak wszędzie, to nie jest tak, że nie wiem, oni się tu przebierają na, nie wiem, specjalnie tylko w tym mieście, tylko te kobiety w całym kraju tutaj tak chodzą, czy no w całym kraju. No dopiero przejechałem, nie wiem, z 300-400 kilometrów tej Boliwii, no ale wszędzie spotykam takie osoby, także to jest po prostu niesamowite. Siedzimy już w jeepku, siedzę z przodu, pani była tak uprzejma, że mnie tu posadziła, także fajnie. Będę miał najlepszy widoczek. Ale czad. Już mi się podoba i takich wycieczek mnóstwo właśnie o tej porze wyjeżdża, stąd mnóstwo jeepów. Mechanizm wycieraczek chyba z Valeo, tam pracowałem, bo się nie zatrzymał w pozycji parkingowej. Jesteśmy właśnie na cmentarzysku pociągów w Uyuni, no ale powiem wam, kurde, że po tym co widziałem w Baquedano, to tutaj to nie robi na mnie wrażenia. No jakieś tam zardzewiałe, kurcze, lokomotywy, szału nie ma, tutaj to w ogóle sam złom, no to takie składy to możemy zobaczyć w Polsce po złotówce za kilogram. Jak jest dobra cena, bo kiedyś po tyle sprzedawałem. No, myślałem, że może drona tu puszczę, ale chyba nie ma po co tak naprawdę. Mam tu jedynie flagi, no to fajnie wygląda. Tam jakieś pamiątki, to sobie poprzechodzę. Tutaj ziomeczki chodzą po lokomotywach. No może z bliska troszeczkę lepiej niż z daleka to wygląda, ale Baquedano to jest hit, tam są zachowane te lokomotywy i ta zajezdnia, no tam to jest coś pięknego po prostu. Wiadomo, fajnie zobaczyć, w necie to chyba fajniej wygląda, no ale jest ok, fajnie, że to jest w wycieczce, także sobie też tutaj pozwiedzamy. No dobra, z bliska troszeczkę lepiej to wygląda, ale z daleka to, no w ogóle zobaczcie jak to nie wygląda. Tutaj jakaś instagramerowa miejscóweczka, huśtaweczka, kolejka musi być. No, sporo turystów, ale przyjemnie, przyjemnie. No jak wszyscy to i ja, huśtaweczka, o! się nie przewrócił. Sztosik, śmiesznie. No dobra, zmykam dalej, robić fotki. Mocno turystyczna miejscówka. Myślę, że jakby tu przyjechać przed 10, przed tymi wszystkimi wycieczkami, no to mogłoby być fajnie, nawet pewnie motocyklem można by tu przejechać między tymi tirami, pociągami. No i tu obok jeszcze mamy jakieś takie atrakcje transformersów, nie transformersów, żyrafy pospawane ze złomu. W sumie już takie popularne na całym świecie, ale nie wiem skąd się to wzięło. Tak to wygląda. Tyle jeepów. Wszędzie wycieczki turystyczne. O tam ludzie chodzą cały czas po pociągach. No dużo tego jest, dużo. Cieszę się, że tu jestem, ale to nie jest to, czego szukam i czego potrzebuję. Ale za $25 no na pewno warto to zobaczyć, bo cię obwiozą po takich atrakcjach. No warto też zobaczyć to na pewno. A tutaj niestety druga strona turystyki. No bałagan, śmieci niesamowite. Nie wiem czemu o to nie dbają. Patrzcie ile tu jest bałaganu. To nie tylko piękne zdjęcia z pociągami.
Dostałem kokę od pana. I nie wiem co jeszcze. A to KS? KS? Lechia. Nie wiem. Versito. Okej. Hay diferentes tipos de lejía. Diferentes typos. Eso es lejía de I to tak poko? Florida. Tak kuma. Pierwszy raz próbuję liści koki, ale generalnie one maksymalnie klebią jak kawa, to nie jest narkotyk, także lajtowo. To dopiero w jakimś procesie rozpuszczania trzeba benzyną rozpuścić albo acetonem. A tak to jest tylko roślina i pomaga na chorobę wysokościową. No i próbuję, ale smakuje jak herbata na kokę. Czyli nie łykać, tylko trzymać się w policzku. Pan też sobie trzymał w policzku. Są cegły z soli. A tak wygląda kolejka. Tutaj wszyscy turyści w jeepach czekają i jest tutaj jakby urząd imigracyjny i sprawdzają wszystkim paszporty. Jesteśmy właśnie na Salarze Uyuni, największym solnisku na całym świecie. Jego powierzchnia ma ponad 10 000 km² i leży na płaskowyżu na wysokości około 3600 metrów nad poziomem morza. I wyobraźcie sobie, jest tak płaski, że różnica jakby poziomów na tym obszarze wynosi 41 cm. Generalnie jest tu dużo turystów, ale bardzo fajny klimat i takie okulary jak ja mam to podstawa, bo wydaje mi się, że można tutaj spokojnie dostać ślepoty solnej. Także tak to wygląda. Dużo turystów, dużo flag. Wszyscy sobie robią zdjęcia z jakimiś perspektywami, nieperspektywami. Powiem wam, że ciężko byłoby tu wjechać motocyklem, nawet ciężko i niebezpiecznie, bo są jakieś tam kratery, są dziury, to nie jest taka bardzo równa powierzchnia. Są elementy, które mogłyby zaskoczyć na motocyklu, szczególnie gdyby było to wypełnione wodą. No niestety nie jest, więc jakby takiego efektu lustra całkowitego nie ma, no ale jakby pora deszczowa dopiero się zaczęła, także myślę, że za kilka tygodni to będzie całkowicie pokryte wodą, no ale nie będę mógł tego zobaczyć, ale takie ujęcia na pewno można zobaczyć w internecie. I gdybyście się zastanawiali, czy ta sól wchodzi wszędzie, to uważam, że wchodzi wszędzie i zaraz wam pokażę, nagram nasz samochód nad kola, pod kola, podwozie. Spróbuję wam nagrać, gdzie ta sól potrafi penetrować auto całkowicie. Także jeszcze pokażę wam tutaj te flagi i wracam na wycieczkę do autka. Ta sól dosłownie wchodzi wszędzie. Także ciężko byłoby to robić motocyklem, no i strach o wszystko. Patrzcie, no jakie kratery tak naprawdę, no i wyobrażacie sobie jechać motocyklem tędy, gdyby było zalane wodą, także byłoby wielkie lustro, bo ja niekoniecznie, to po prostu wypadek murowany prawie, że dla głupich ujęć tak naprawdę, albo wjechać w coś takiego. To ma kurczę kilkadziesiąt centymetrów głębokości.
nice. Yeah. Don't worry. Zjedliśmy pyszny obiad na Salarze do Uyuni i jedziemy dalej. No naprawdę coś nieziemskiego. Czuję się, no nawet jak nie wiem, nie powiedziałbym, że jak na Księżycu, ale jak na płaskim Księżycu tak naprawdę. Jakby Księżyc był płaski, to właśnie tak by wyglądał. Mam nadzieję, że jest tu jakiś płaskoksiężycowiec i mi potwierdzi, że Księżyc dokładnie tak wygląda. Słony labirynt. The Salt Maze. O, a tutaj dywan Filipa. No nie wiem, ciekawe czy się w ogóle znajdę, bo nie mam mapy. Mamy to. No co, jesteśmy w takim, nie wiem, taki park zabawy. Jakieś rzeźby solne, piramidy i tak dalej. Bardzo turystyczne miejsce, ale jest tu bardzo przyjemnie. Szczególnie, że poznałem dwójkę bardzo fajnych znajomych, jednego Meksykanina, jedną Hiszpankę i chodzimy sobie tutaj we trójkę, gadamy po angielsku, bo każdy z nas płynnie rozmawia. Spędzamy miło czas, robimy sobie fotki i jest naprawdę fajnie. Też wymieniamy się cennymi radami, bo oni już byli tam, gdzie ja jadę, a ja byłem tam, gdzie oni jadą. Także bardzo wartościowy czas tak naprawdę i super czas. Sigan bailando, no se queden. Dokładnie. Czuję się jak w takim trochę lodowym świecie, a to jest solny świat. A lama fajna. Jestem właśnie pod posągiem Dakaru. To tutaj w latach 2009-2019 odbywał się rajd Dakar. I z tego co wiem, chociaż nie widziałem zdjęć, to Salar Uyuni był jednym z najciekawszych etapów i też jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Z tego co wiem, to zawodnicy mieli problem z nawigowaniem przez ten wielki, ogromny, płaski teren oraz sól, która znajduje się właśnie w nawierzchni, była zabójcza dla pojazdów. Nawet Filip mi opowiadał, że jakiś mechanik polski, który serwisuje dakarowe motocykle, mówił mu, że zawodnicy bardzo skarżyli się na awarie motocykli właśnie przez sól tutaj. Nawet Dakarówy przygotowane w ten sposób. I coś, czego nie wiedziałem tak naprawdę, teraz to dopiero widzę, to pomnik Dakaru jest zrobiony z solnych cegieł. Także jakby całkowicie jest zrobiony z soli na Uyuni. No jest wielki, fajnie to wygląda naprawdę. Powiem wam, że nie widziałem zdjęć z Dakaru na Uyuni, ale na pewno je teraz znajdę i zupełnie inaczej będę na nie patrzył niż wtedy, gdybym po prostu zobaczył je przed wizytą właśnie tutaj. Także zrobię jakąś fotkę i lecę do ekipy i myślę, że lecimy dalej.
Wygląda na to, że to ostatni punkt naszej wycieczki. No i powiem Ci, naprawdę bardzo super zorganizowana. Z obiadkiem, $23 za osobę, a naprawdę jest wypełniony czas na maksa, jest naprawdę ciekawie. Poznałem też fajnych ludzi, więc jest super. A co do jazdy motocyklem po Salarze, to uważam, żebym się nie odważył. To jest po prostu niebezpieczne dla kierowcy, no i dla motocykla. Także no nie wiem, te ujęcia wszystkie, które gdzieś tam widziałem w necie, no to jakby szapoba za odwagę czy brak rozwagi. No chyba co, zrobimy ostatnią fotkę tutaj z naszym panem przewodnikiem i wracamy już do miasteczka Uyuni. Dzisiaj muszę zjeść pizzę, którą polecił mi Marcin. Na szczęście ona jest w moim hotelu. Jutro jadę wymienić olej i ruszam dalej w stronę La Paz, ale jadę naokoło, także nie chcę tam za szybko dojechać, bo dopiero jestem 3. dzień w Boliwii, a ona naprawdę bardzo mi się podoba. A gdybym za szybko był w La Paz, no to co, musiałbym jechać do Peru, a nie mogę tam za szybko się dostać. Także śmigam do mojego tour jeepa. Wyjazd zakończony winkiem, na zdrowie, salut! Perfecto. Nice, very nice. Thank you guys for the trip. No wycieczka była super, właśnie się pożegnaliśmy z panem przewodnikiem, naprawdę była wypełniona pięknymi rzeczami i no bardzo długo trwała, bo chyba około 10 godzin, także sztosik, a teraz idziemy właśnie ekipką na pizzę, także jeszcze sobie posiedzimy, bo naprawdę fajnych ludzi, no wszyscy po prostu fajnie się poznaliśmy, lubimy się i idziemy razem jeszcze coś zjeść i pogadać, także bardzo spoko.